Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 roku ponad 250 000 osób dojeżdżało codziennie do pracy w Warszawie. W tym samym czasie 30 000 osób opuszczało stolicę, aby pracować w innych miastach na Mazowszu. W mieście stołecznym zarejestrowanych jest ponad 2 miliony samochodów, czyli więcej niż mieszkańców. Zarząd Dróg Miejskich szacuje, że codziennie granice stolicy Polski przekracza około 1 miliona aut. Według danych Eurostatu rejon aglomeracji jest jednym z najbardziej samochodowych w Unii Europejskiej. Więcej aut rejestruje się tylko w niektórych regionach Włoch czy Finlandii. Zapraszam Cię na materiał, w którym porównam dla Ciebie koszty dojazdu do pracy różnymi sposobami: autem, komunikacją miejską i motocyklem. Mimo otwarcia wielu nowych dróg, ruch w zasadzie w ogóle się nie zmniejszył, a w okresie pandemii zanotowaliśmy duży wzrost. Na pierwszym miejscu trasa S8 między węzłami Głębocka i Konotopa z wynikiem 198 000 pojazdów na dobę. Na drugim miejscu również trasa S8 między węzłami Warszawa-Janki i Opacz z wynikiem 114 000 pojazdów na dobę. Trzecie miejsce to trasa S2 pomiędzy węzłami na przecięciu Alei Jerozolimskich i Alei Krakowskiej, również z wynikiem na poziomie 114 000. Jeżdżąc kiedyś codziennie do pracy autem, również stałem w tych korkach na trasie S8 i zastanawiałem się, jaka jest opcja na ominięcie tego kosztownego problemu. Przecież to nie tylko paliwo, ale przede wszystkim czas. Wtedy zupełnie nie dostrzegałem motocykli jako alternatywy. Nie miałem też specjalnie motocyklowej przeszłości, więc chwilę zajęło mi dojść do tego, że rozwiązaniem tego problemu może być dojeżdżanie motocyklem do pracy. W Polsce zarejestrowanych jest około 2 milionów jednośladów, czyli tyle, ile aut w samej Warszawie. Większość z nich służy jednak do wycieczek weekendowych wokół komina albo stoi gdzieś po garażach, szopach i się kurzy. Motocykle w Polsce nie są kojarzone z pojazdami użytkowymi, z małym wyjątkiem dla dostawców jedzenia w dużych miastach, gdzie śmiga się w korkach na skuterach i w małych miasteczkach, gdzie na skuterach o pojemności 50 cm3 jeżdżą nawet dziadkowie z babciami, jako plecaczkami. Liczba motocyklistów, którzy jeżdżą przez cały rok do pracy, jest marginalna w porównaniu z osobami, które podróżują komunikacją miejską i autami. Pod Warsaw Spire, czyli jednym z najwyższych wieżowców w stolicy, w którym może pracować 8 000 osób, stoi codziennie zaledwie kilka zaparkowanych motocykli. Przyjrzyjmy się korzyściom, które wynikają z dojeżdżania motocyklem do pracy i porównajmy je z innymi dostępnymi możliwościami. Dystans to 100 km do pokonania w obie strony. Mierzonym odcinkiem będzie trasa z Tłuszcza do Ronda Daszyńskiego. Czas. Pokonanie tej trasy w porannym szczycie zajmuje autem od godziny i 15 minut nawet do 1 godziny i 40 minut. Jeśli po drodze napotkamy wypadek, to czas wydłuża się nawet do 2 godzin. Mamy do dyspozycji także pociągi podmiejskie, które docierają do stacji Warszawa-Wileńska w przyzwoitym czasie około 38 minut. Przesiadka do drugiej linii metra, która zawiezie nas do Ronda Daszyńskiego, zabierze około 25 minut. Do tego czasu dodajemy także dotarcie do samej stacji, czyli około 10 minut. Daje nam to około godziny i 15 minut. Ten czas jest przewidywalny i zawsze dość podobny. Na pokonanie tej trasy motocyklem będziemy potrzebować około 40-45 minut w zależności od umiejętności przeciskania się pomiędzy autami.
Ja to robię od kilku lat, więc jestem biegły w sztuce. Czas jest stabilny, nawet jeśli przydarzy się wypadek, to i tak jedziemy w wolnym korytarzu między autami. Należy doliczyć 5 minut na przebranie się w cywilne ubrania, chyba że ktoś jeździ w dżinsach i koszuli. To wystarczy ściągnąć kask. Motocykl jest więc bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o czas. Ja dojeżdżam 3 razy w tygodniu, zyskuję godzinę dziennie, 3 godziny w tygodniu, 13 godzin w miesiącu i 156 godzin rocznie, czyli prawie tydzień. W tym miejscu zwracam się do osób, które dbają o zdrowie i poszukują dla siebie dodatkowej opieki zdrowotnej. Międzynarodowa karta zdrowotna od Medisky International zapewnia leczenie w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli jesteś motocyklistką lub motocyklistą, albo po prostu wymagasz więcej, sprawdź na stronie medisky.pl opcje dla siebie. Link znajdziesz w opisie filmu i po prawej stronie na górze. A teraz wracajmy do właściwego materiału. Koszt. Przeciętne auto spalinowe na tej trasie spali około 7,5 litra. Cena benzyny 95 z dnia 20 września to 6,22 zł. Dzienny koszt przejazdu to około 46,65 zł. Do tego należy doliczyć koszt parkowania w strefie, czyli około 40 zł za 8 godzin postoju. Znalezienie wolnego miejsca w centrum nie należy do łatwych. Koszt za jeden dzień to 86,65 zł. Pomnożymy go przez 13 dni i wychodzi 1126,45 zł. Możemy także wynająć miejsce parkingowe. Cena będzie niższa, ale chętnych jest zawsze więcej niż dostępnych miejsc. W przypadku komunikacji miejskiej będzie opłacało się kupić bilet miesięczny na Koleje Mazowieckie w wysokości 284 zł i kartę miejską na pierwszą strefę, która kosztuje 110 zł, co razem daje nam koszt 394 zł miesięcznie. To trzykrotnie taniej niż autem. Mój motocykl na tej trasie spali około 5,5 litra na 100 km. Przy cenie benzyny w wysokości 6,22 zł daje to 34 zł i 21 groszy dziennie za pokonanie tej trasy. Motocykle są zwolnione z opłat za parkowanie i nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem miejsca. Przy dobrych wiatrach można zaparkować przy samych drzwiach do biurowca. 13 dni dojeżdżania motocyklem będzie nas kosztowało 444 zł i 73 grosze, czyli tylko 50 zł i 73 grosze drożej niż komunikacją miejską. Mój motocykl nie należy do najoszczędniejszych. Jeśli zainwestujemy w motocykl o pojemności około 300 cm3, który pali 3,5 litra na 100 km, to wtedy cena za jeden dzień spadnie do 21 zł i 77 groszy. 13 dni da nam kwotę 283 zł i 1 grosza. To w porównaniu z komunikacją miejską aż o 108 zł taniej w miesiącu, a w roku prawie o 1300 zł. Podsumujmy. Za auto zapłacimy 1126 zł i 45 groszy miesięcznie, co przy całym roku da nam około 13 517 zł i 40 groszy. Za komunikację miejską zapłacimy 394 zł miesięcznie. Przy pomnożeniu tego przez 12 miesięcy da nam to kwotę 4728 zł. Mój motocykl to 444 zł i 73 groszy miesięcznie, co rocznie da nam kwotę 5336 zł i 76 groszy. Nowy motocykl o pojemności 300 cm3 to 283 zł i 1 grosz pomnożone przez 12 miesięcy daje nam kwotę 3396 zł i 12 groszy.
Różnica między nowym motocyklem a autem to więcej niż 10 tysięcy złotych rocznie. Za tą różnicę co 2 lata będzie można wyjeżdżać z salonu nowym motocyklem o pojemności 300 cm3. Dodajmy do tego zaoszczędzone 7 dni w roku na samych dojazdach, które możemy przeznaczyć na przykład na naukę języka obcego albo spędzanie czasu z dziećmi. Nie zapominajmy o stresie, który towarzyszy nam przy okazji poszukiwania miejsca postojowego dla naszego auta. To wyliczenie bierze pod uwagę 3 dni w tygodniu, a jeśli dojeżdżacie codziennie, to dysproporcja rośnie. Codziennie mijam tych samych ludzi stojących w korkach i się zastanawiam, czy oni potrafią liczyć. Na palcach jednej ręki mogę policzyć motocyklistów, których mijam, a auta na tej trasie... Pamiętacie ile? Tak jest, ponad 200 tysięcy. Zdaję sobie sprawę z deszczu i czasami chłodu czy wracania po ciemku. Ale jeżdżenie motocyklem ma jeszcze mnóstwo innych zalet, których nie da się wytłumaczyć komuś, kto tego nie doświadczył. Jeżdżenie między autami daje ogromny zastrzyk adrenaliny i poczucie, że zawsze jestem pierwszy, co jest dość przyjemne. Z motocykla zsiadam z uśmiechem i mam dużo energii, bo jadąc do domu czy pracy nieustannie pielęgnuję swoje hobby. A ty? Co ty myślisz? Napisz w komentarzu. Podziel się tym materiałem ze znajomymi. Po prawej możesz obejrzeć inne filmy, a po lewej możesz zasubskrybować kanał. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia.